Witajcie, jesteśmy w przeddzień sezonu żniwnego. Jak pewnie śledziliście nas w zeszłym roku, mieliśmy dwa kombajny chińskie u siebie. Nie chcę mówić prototypy, ale takie pierwsze modele, które się pojawiły w Polsce. W tej chwili już mieliśmy dostawy nowych modeli z rocznika 2026 i dzisiaj opowiem Wam trochę, co się zmieniło. To jest, można tak nazwać, wersja 1.5, tak jak tamte były model 1, to jest wersja 1.5. Jest kilka zmian naprawdę fajnych, o których warto powiedzieć. No i myślę, że uda nam się w skrócie opowiedzieć o tych wszystkich nowych funkcjach. Co do samych kombajnów, w zeszłym roku już udowodniliśmy ich niesamowitą wydajność, która naprawdę w niektórych momentach sięgała nawet 2 hektarów na godzinę, co przy takich gabarycie, przy takiej mocy jest naprawdę fajnym osiągnięciem. Na wstępie też chciałem Wam powiedzieć, że ceny mamy atrakcyjne, bo ceny za kombajny zaczynają się od 399 000 i oczywiście też nowa rzecz, którą wprowadziliśmy, czyli finansowanie fabryczne 0%. Oczywiście kwestia na ile lat, jakie wpłaty, to jest wszystko do indywidualnego ustalenia, natomiast finansowanie fabryczne 0% oferujemy, także jeżeli jesteście zainteresowani taką opcją finansowania zakupu kombajnu, no to zapraszamy na naszą stronę, zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Myślę, że są też bardzo atrakcyjne warunki tego finansowania. Dobra, ale teraz wracając do konkretów. Pierwsza rzecz, która się zmieniła, która się nie zmieniła. Kombajn wygląda dokładnie tak samo jak w zeszłym roku, czyli ma naprawdę fajną, przestronną kabinę. Do kabiny jeszcze wrócimy, bo tam jest kilka ciekawych rozwiązań. Natomiast rzeczy takie usprawniające działanie samej maszyny, to począwszy od samego przodu, czyli mamy kopiowanie wzdłużne headera, typowe rozwiązanie na amortyzatorze gazowym, hydraulicznym, czyli umożliwia nam kopiowanie, pracę i kopiowanie terenu przy samym headerze. Kolejna rzecz bardzo ważna to są czujniki strat. Mamy czujniki zarówno na wytrząsaczach, jak i na sitach. Mamy zmienioną kabinę, to co mówiłem, dużo rzeczy jest zmienionych w kabinie. Też pokażę Wam dokładnie o co chodzi. No i też jest więcej wyjść ze sprężarki. Wejść mamy, wcześniej mieliśmy jedno wyjście i mieliśmy taki długi wąż, który pozwalał nam na przedmuchanie całego kombajnu dookoła. W tej chwili mamy, o ile dobrze pamiętam, 3 wyjścia pneumatyki. Jest na górze i po bokach, to też pokażemy. No i taka rzecz, która bardziej ułatwia samą pracę, czyli mamy większą ilość kamer. W tej chwili są dołożone kamery na zaczep, na rurę, oczywiście 2 kamery po bokach i kamera przy zbiorniku. Pierwsza rzecz, o której mówiłem, czyli kopiowanie wzdłużne, tam mamy ten amortyzator hydrauliczny. Niektórzy mogą się pytać, dlaczego nie ma kopiowania poprzecznego. Headery przy tych kombajnach to jest 4,57, także przy takiej szerokości to nie jest konieczne, bo ogarnianie nierówności na polu poprzecznych nie jest aż takim dużym problemem. Natomiast samo kopiowanie i zapobieganie temu, żeby nie nabierać ziemi przy nierównościach tutaj w tym kombajnie już jest. Przejdźmy teraz z tej strony. Jeszcze jedna rzecz, taka też użytkowa, o której Wam powiem. No to mamy dużą skrzynkę narzędziową. I co ciekawe, skrzynka narzędziowa jest dzielona na 2 części, czyli mamy część otwieraną, tak jak tutaj widać, i tu z boku mamy szufladę. Także w tej chwili już nie trzeba będzie mieć jakichś tam narzędzi i innych rzeczy w kabinie, które będą się nam walały i przeszkadzały podczas pracy. Jest to takie małe, ale ważne usprawnienie. Czujniki strat, tak jak Wam mówiłem, są na sitach i na wytrząsaczach. Nie wiem, czy tutaj będzie widać, ale na pewno kamera jest na rurze wyładowczej. Jeżeli chodzi o samą rurę, no to jak już w zeszłym roku zauważyliście,
Wysokość tej rury to jest 4,57, o ile dobrze pamiętam. Czyli bez problemu załadujemy na każdą przyczepę, nawet te największe naczepy. I to też się chwali, to też ludzie zauważyli, że to jest fajna rzecz. No i same wyjścia z układu pneumatyki, z kompresora powietrza. Kompresor powietrza jest w standardzie, czyli to nie wymaga żadnej dopłaty. Tutaj pewnie niektórzy się zastanawią, może pomyślą, że kombajny nie mają rozdrabniacza. W filmach, kiedy pokazywaliśmy Wam, w jakim stanie, to znaczy w jakim wyposażeniu przyjeżdżają te kombajny, to rozdrabniacze na czas transportu są ściągane, tutaj na pewno będzie zamontowany, zresztą ten kombajn jest przygotowywany już pod klienta, także rozdrabniacz bez obawy też jest wyposażeniem standardowym i to nie jest tak, że w tym roku przyszły maszyny jakieś niekompletne. Tak jak mówiłem, maszyna jest przygotowywana pod klienta, już mamy kilka umów. My serdecznie znowu zapraszamy Was, wszystkich chętnych, którzy będą chcieli wykonać jakieś pokazy na swoich polach. Wiadomo, my będziemy się starać robić tutaj w naszej okolicy z uwagi na koszty transportu, bo nie ma co ukrywać, że są spore. Natomiast jeżeli jesteście chętni, jeżeli uda nam się zebrać grupę ludzi, którzy w jakimkolwiek rejonie Polski będą chcieli zobaczyć kombajn podczas pracy, no to zapraszamy do odzywania się, do składania takich, no nie chcę mówić zaproszeń, ale zapytań, jeżeli chodzi o pokazy. Na pewno będziemy organizować też w całej Polsce. Jak już na samym początku powiedziałem, jesteśmy w przeddzień samego sezonu. My planujemy już pierwsze prace w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, no pogoda zapowiada się dobra, także mam nadzieję, że nam się uda. Na pewno będziemy Wam relacjonować te pokazy. A teraz przejdźmy do miejsca, gdzie no w sumie najdłużej spędzamy czasu, czyli do kabiny, bo w kabinie jest naprawdę dużo nowych rzeczy. Także zapraszam Was serdecznie. Tutaj, jak już mówiłem, kombajny są przygotowywane, także mamy końcówkę rury wysypu jeszcze nie zamontowaną. Ona też była zdemontowana na czas transportu. Ale jeżeli chodzi o zmiany, pierwsza rzecz joystick. Joystick wielofunkcyjny. Mamy tutaj możliwość operowaniem zarówno wysypem, jak i headerem. Sam podłokietnik jest też troszkę zmieniony, ale głównie właśnie rzuca się w oczy ten joystick. No, jest na pewno wygodniejszy, taki bardziej ergonomiczny. Kolejna rzecz, klimatronik. Wcześniej mieliśmy mechaniczną klimatyzację, w tej chwili już jest klimatronik. Oczywiście umożliwia zarówno grzanie, jak i chłodzenie. No i chłodzony schowek. I kolejną rzeczą, która jest w tym roku nowa, no to jest sam system zarządzania kombajnem. Mamy zupełnie zmienione menu. Oczywiście menu jest w języku polskim. Tu wiadomo, na początku, jak w każdym kombajnie, wyskakują nam, ja może wyciszę, wyskakują nam powiadomienia, bo kombajn jest oczywiście odpalony. Jak widzicie, menu jest fajne, nowoczesne, przejrzyste. Drugi monitor jest też w standardzie, tak jak mówiłem, obsługujący 4 kamery. Na monitorze tym dolnym mamy 2 kamery, czyli razem jest 6 kamer. Oczywiście jest możliwość dołożenia kamer. Jeżeli chodzi o samo dokładanie rzeczy, no to trzeba też wspomnieć, że mamy w ofercie nawigację AliNav i te kombajny najprawdopodobniej będą też pracowały na pokazach z tą nawigacją, także prowadzenie kombajnu automatyczne. Zresztą tu widać, już są przymiarki pewnie do zakładania kierownicy, bo jest w fazie demontażu. Także takie nowe rzeczy w tych kombajnach się pojawiły. Myślę, że one naprawdę usprawnią nam pracę. Także ja chętnie zapraszam tutaj do nas, do naszych dealerów, bo też trzeba powiedzieć, że dużo kombajnów mamy rozwiezione po Polsce, także na pewno każdy chętny jest w stanie gdzieś tam kawałek podjechać i zobaczyć sobie te kombajny na placu. I jak już mówiłem, no też będziemy planować na pewno same pokazy, także zapraszam tutaj do kontaktu z nami. Jeżeli chodzi o sam terminal sterujący, to krótko Wam tutaj
na szybko pokażemy, jakie tu są opcje, czyli ekran tytułowy, monitorujący wszystkie parametry pracy podstawowa. Tutaj mamy multimedia, czyli możliwość podłączenia sobie tam Bluetootha i urządzeń z Bluetoothem i słuchania muzyki. Jak już pokazywałem, kamery. Tutaj mamy ustawienia, czyli ustawienia całego kombajnu, czyli możemy sobie wybierać co zbieramy i różne tego typu konfiguracje. Urządzenie diagnostyczne, czyli pokazujące nam ewentualne jakieś błędy czujników i takich innych rzeczy. Strona dotycząca silnika, czyli zużycie chwilowe, całkowite, dziennik, informacje o czyszczeniu, no i informacje też o zbiorze, który w tej chwili jest dokonywany, czyli możemy sobie wybrać różnego rodzaju uprawy, które w danym momencie zbieramy i też kombajn, jakieś tutaj nastawy są czynione. Co do samych kombajnów jeszcze należy wspomnieć o gwarancji i o częściach zamiennych, bo to też już spotykaliśmy się z dużą ilością pytań na różnego rodzaju targach, jak to wygląda. No, czyli gwarancja jak na kombajn to jest 2 lata, a jeżeli chodzi o części zamienne, też Wam relacjonowaliśmy dostawy. No, z uwagi na to, że to jest producent chiński, no, ten termin dostaw jest w miarę długi, natomiast my już zabezpieczyliśmy sobie sezon w części zamienne. Zresztą jak widzicie, mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby, ale w bardzo awaryjnych sytuacjach i zawsze tak robiliśmy, jeżeli coś jest naprawdę super pilnego i dostępność jest, dostawa towaru może zająć dużo czasu, no to my jesteśmy w stanie wyciągnąć też części oczywiście z maszyn, które u siebie mamy na placu, ale tak jak już wspomniałem, my jesteśmy mocno zatowarowani, mamy ogromne doświadczenie przy kombajnach, także mamy świadomość, co jest narażone na ewentualne usterki. Chociaż w zeszłym roku tych usterek akurat nie było wiele, można powiedzieć prawie wcale. Mam nadzieję, że w tym sezonie tak samo te kombajny fajnie będą się sprawować. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.